Cześć, z tej strony Joe, a dzisiaj coś, na co osobiście długo czekałem, a mianowicie Dualtron Thunder 2. Zapraszam do unboxingu i pierwszych wrażeń. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my. Dobra, otworzymy sobie paczuszkę tutaj i zobaczmy, co tutaj jest. O. Papierologia nas nie interesuje. Z lewej 4 kapsle i zasilacz. Jedna ładowarka, chyba jedna. O kurde. Fast charge. O, to zajebiście. O tak. Tylko teraz tak, 83 V, zgadza się, 5 A. Jedna 5 amperowa jest dobrze. Myślałem, że będzie 1,4, gdyż sklep nie opisał w ogóle, że jest tam jakakolwiek szybka ładowarka. A jednak jest jeszcze jedna ładowarka. Jednak przeoczyłem ją 1,4. No dobra, jak są dwie, to będzie 6,4, więc jest dobrze, jest git. Przejdziemy teraz sobie do odpakowania styropianów i zobaczymy, co tam mamy. Już widać, że jest licznik, ten Y4. Jaka lampa ładna, jaka wielka. Nie no. O matko boska, jaki szeroki dek. Podnóżek, wielki, piękne logo. Nie no, zajebiste to logo jest. Wypukłe, to nie jest naklejka żadna. Gumowany dek. Chociaż ta guma, powiem wam, że jest śliska nawet. Dosyć. Ale jest git, jest ładna. Dobra. A więc jest złożony w całej okazałości Thunder 2. Opowiem wam troszeczkę o tej hulajnodze. Jakie ma parametry, jaką moc. Zrobimy pierwszą przejażdżkę i generalnie wam opowiem o niej. I czy polecam? Chociaż to trudno powiedzieć, bo to będzie pierwsza przejażdżka. Później wam pokażę też każdą poszczególną, można powiedzieć, część tej hulajnogi z bliska. A teraz zapraszam na małą przejażdżkę. Więc tak, opowiem wam o parametrach tej hulajnogi. Na początku tak, to jest Dualtron Thunder 2, to jest 2024 roku i parametry tej hulajnogi to się tak, 72 V i 40 Ah bateria. Moc silników to 2500 W na jedno koło. Ale w piku łącznie to jest 5000 na koło, czyli 10 000 dokładnie 80 W. Pytanie zasadnicze, czy to jest duża moc, to 10 000? No więc tak, powiem, że poprzedni Eagle był 60V i posiadał moc szczytową 3800 W. W nominale miał 3000, tutaj w nominale jest 5000, ale szczytowa jest, no można powiedzieć, prawie trzykrotnie wyższa. Więc no tu nie ma porównania. Zastanawiałem się, czy zostać na 60 V i na przykład sobie nie kupić Dualtrona Kilusa, ale pomyślałem sobie, no kurde, różnica jest tak mała, że chyba fajnie będzie tak pomyśleć już na przyszłość i wziąć sobie coś na 72 V. Zastanawiałem się jeszcze nad Dualtronem Stormem 84V, ale tam już ta cena była nieco wyższa, a tak naprawdę i osiągi tamtej hulajnogi no, były podobne. Czasami nawet widziałem nagrania na YouTubie, gdzie Thunder był po prostu szybszy, szybciej się zbierał niż Storm. Nie wiem, z czego to wynika. A tak w ogóle to podziękowania dla youtubera Electric Toast, że mi podpowiedział, aby używać szerszego kątu nagrywania. Także dzięki. Oglądam Twoje materiały i czekam na nowe.
I tak, wracając do hulajnóg. Pokrótce, tak jak powiedziałem, 72V, 40 bateria. To jest około 2900 Wh. Producent podaje, że to powinno starczyć na około 120 km. Myślę, że tak naprawdę przy takiej szybszej jeździe, pałowaniu, to ta bateria trzyma pewnie z 80 km. Ale gdybym jechał tak 30 na godzinę, 35, jak to zawsze robię testy, to jestem przekonany, że nawet 140 km jestem w stanie tutaj zrobić. Bo patrząc na to, jak tutaj schodzą te kreski, te volty, to daje takie to wrażenie. Natomiast później opowiem o wyświetlaczu, o funkcjach, w ogóle o oświetleniu, które jest bajeranckie tutaj. Nagram coś wieczorem. Pokażę właśnie, jak to fajnie jest rozwiązane. Kwestia tych takich oświetleń na wahaczach. No, każą zwolnić, bo dzik. No to trzeba zwolnić. Pokrótce Wam powiem takie moje pierwsze wrażenie. Stoi się podobnie jak na iglu. W tym wypadku już mam zamówiony mostek, który podwyższy mi tą kierownicę o 8 cm. Uważam, że przy tej mocy, to znaczy tak, no i przyzwyczaiłem się, jest ok, ale fajnie będzie mieć troszeczkę wyżej tą kierownicę. Taka przyjemność około 250 zł kosztuje, więc no to jest niestety dodatkowy wydatek. Z takich innych nowości względem igla, no to jest nowy wyświetlacz EY4, który posiada już funkcję Bluetooth i można sobie podłączyć aplikację, sprawdzić tam, no to nie jest co prawda Smart BMS, ale ma różne takie fajne funkcje, można także sterować LEDami. Z innych plusów, no to posiada kierunkowskaz ta hulajnoga i to nawet bardzo dobry kierunkowskaz i posiada przede wszystkim lampkę, która jest, uważam, także bardzo dobra jak na standardową. Nie wiem, jaka to jest moc, może to jest 400 lumenów, może więcej. 30W. Hamulce hydrauliczne NATA, które póki co no, spisują się bardzo fajnie, ale to wiadomo, no, początek to jest. Niemniej miękko chodzą. Przednia tarcza troszeczkę mi piszczy jeszcze, ale to myślę, że zniknie. Fajny panel jest sterowania, ale to też opiszę później. Co z takich innych odczuć to komfort jazdy zwiększył się. Nie tyle przez szeroki dek, co przez te szerokie opony. Ja wiem, że tam miałem PMT, ale mam takie wrażenie, że tutaj jest jakby bardziej miękko. Że w offroad jak pojadę, taki offroad oczywiście piaskowy, jakieś szutry, nie jakieś tam korzenie, nie wiadomo jakie, to będzie to w miarę ok, nie będą mi zgrzytały zęby. Z innych ciekawości to jest tak, że bateria tutaj to nie jest LG, tylko Samsung 50 chyba GT, no nie pamiętam, no ale wiem, że z początku tam G. Wiem, że te z wersją E były troszeczkę słabsze, te z G są lepsze. Czy są lepsze od LG? Pewnie nie, ale z drugiej strony słyszałem, że te LG 50 miały swoje wady, jakieś tam, że się nagrzewały mocno, jakieś tam były pożary. Niedużo ich było, ale myślę, że i tak to nie ma wielkiej różnicy. Mają dosyć podobne parametry te ogniwa, więc jest ok. Z innych ciekawości to takie, że tutaj nie da się, a przynajmniej ja nie znalazłem, ustawić jazdy na jednym silniku. Tu są sztywno 2 silniki i koniec, nie ma innego wyboru. Dźwięk oczywiście silniku został podobny, ten sam, buczący. Koła 11-calowe. Zaraz zajedziemy sobie w moje ulubione miejsce. No dobrze, to teraz przejdziemy sobie do pomiarów i pokażę Wam po kolei, jak wygląda ta hulajnoga z każdej strony. Więc tak, bierzemy miareczkę i na początek sobie zmierzymy szerokość kierownicy. Szerokość kierownicy to 68 cm. Wysokość kierownicy od ziemi, albo nie, tego nie będziemy mierzyć. Co nas to obchodzi? Sprawdźmy, ile jest wysokości od deku. Od deku, czyli odstawiamy sobie tu. No i tutaj mamy takie 90
6 cm, czyli tak samo jak w Iglu, czyli niska kierownica. Pamiętam, że chyba w Blade'zie jest około metra, w nami to chyba około 110 cm, ale będę kupował przedłużenie mostka. Postanowiłem wybrać 8 cm, nie 4, bo były 2 do wyboru. Myślę, że te 104 wysokość kierownicy od deku będzie idealnie. Następnie szerokość deku. O, to będzie bardzo szeroko. To jest 31,5 cm. W Iglu było chyba 24, więc to jest 7,5 cm szerzej. Długość samego deku od tego miejsca, gdzie się stoi stopą, znaczy można tam postawić stopę, to jest około, zaraz sprawdzimy, żeby to było dobrze, około 61 cm. Z podnóżkiem to będzie 71 cm. Sam podnóżek, no jak widać, jest wielki. Opcja stojąca, czyli to jest około, żeby było 13 cm. No i samo ten 7. Następnie wysokość deku od ziemi. Tylko że tutaj akurat taka jest sytuacja, że można wyregulować sobie zawieszenie. Z przodu jest 3-stopniowe. O, tutaj są takie 3 kreseczki i można sobie ustawić, czy chce się mieć kozę taką wysoką na offroad. U mnie jest po środku, czy po prostu taki leżący, że tak powiem. Z tyłu jest 42-stopniowa regulacja, czyli tak można po kawałeczku sobie zmniejszyć. Może w następnym odcinku albo później zmniejszę ten podest. No póki co chyba nie jest jeszcze jakoś tak wysoko. Jest na razie ok. Wysokość deku od ziemi. Od ziemi to jest około 29 cm. Tylko że wyprofilowanie tej hulajnogi jest takie, że z przodu będzie 29 cm, a z tyłu wysokość będzie na 32 cm, gdyż profil tej hulajnogi jest taki, że przód jest lekko obniżony, tył podwyższony. O, zresztą to widać właśnie, jak to idzie ta linia od góry do dołu. To ma być taki profil sportowy, lepiej ma się to trzymać na wierzchni. Prześwit, ciężko to zmierzyć. Prześwit to mi się wydaje, że około 22 cm będzie, 20 może. Ale to tylko tak na oko. No dobrze. Pomiary za nami. Teraz weźmiemy sobie kamerkę do ręki i pokażę Wam po kolei, co tu jest. Gripy. Takie same jak w Iglu. Dosyć wąskie. Znaczy wąskie, w sensie nie za szerokie, nie za długie. Szerokość w miarę wygodne. Jest podpórka, ale nie są to idealne. Hamulce Nata hydrauliczne. Miękko chodzą, lekko. Dalej, ten guzik się nie liczy, bo to jest od lampki mojej. Mamy taki panel sterowania. Kierunkowskazy. Przycisk włączenia świateł. Przycisk włączenia tych LEDów. Środkowy to jest przycisk awaryjny. No i tutaj klakson. Zaraz go sobie włączymy, ale to przejdziemy dalej. Kierownica składana, tak jak w Iglu. Powiedzmy, że jest ok, nie ma luzów. Spoko. Wyświetlacz. Duży, szeroki. Fajna sprawa. Bardzo ładny. To też nie dotyczy hulajnogi. Manetka świecąca w ciemności. Chodzi leciutko, miękko. Jest spoko. Mam oczywiście taki, to jest taki nawieszak, można sobie jakiś tam siatkę przywiesić, ale też można zaczepić o ten system składania. Sztyca tej samej szerokości co w Iglu. Czy to będzie sprawdzało się? Nie wiem. Zobaczymy. LEDy oczywiście są. Klakson duży, nie wiem ile watowy, ale daje głośno, zaraz pokażę. Lampka 30-watowa,
3 oczka ma. Fajna, duża, porządna. Błotniki. Błotnik taki mały, coś tam ma zbierać, więc zbiera. Opona. Opona, ja mówię na nią Nine Putin. To jest chyba Nine Pot, czy jakoś tak. To już zrezygnowało. Dualtron zrezygnował chyba z CST. To jest taki nylon. No, do zmiany na PMT, ale ma żel, więc póki co jeżdżę. Nie ma tragedii, nie jest takie bardzo kwadratowe, jak mi się wydawałoby. Tutaj widzimy hamulce. Nie wiem, co to jest ten plastikowy, czy to jest jakiś odprowadzacz ciepła, czy coś. Mamy też z przodu 4 lampy. Żółta kierunkowskaz, biała pozycyjna. Z tyłu to samo. Taki błotnik można rejestrację przyczepić. To jest tylko odblask, to żadne światło. Tutaj mamy tak, krótkozłączki. W ogóle te krótkozłączki są od tych LEDów. I tutaj wystarczy sobie odpiąć, odkręcić błotnik. Także tu jest jeszcze przy podnóżku krótkozłączka. W tym miejscu nie wiem, czy to dobrze widać. Więc tak to wygląda. Kable schludnie spięte, powiedzmy, nie wystają aż tak mocno. Tutaj są jeszcze LEDy, ale to wszystko pokażę, jak będzie ciemniej. System składania. Mamy taką obejmę. 2 takie zaciski. Myślę, że jest ok, ale chyba będę to też zmieniał na taką większą obejmę, która jeszcze ten element czerwony złapie. Tu jest jakaś taka gumka. To chyba ma tylko chronić przed zabrudzeniem tej sztycy. Tutaj kable dosyć ciasno leżą. Tu są też jakieś złączki. Także tak to wygląda. Dek gumowy. Ta guma jest dosyć śliska, nie jest taka. Ale może tak jest, ja nie wiem, dawno nie miałem gumy. O, tu mi się coś widzę odkręciło. To muszę przykręcić. Odkręciło się dlatego, gdyż te śruby są krótkie i one są do tych boków. Znaczy do tego i do tego. A ja przyłożyłem takie długie śruby, które były tutaj, żeby sobie mieć takie kapsle, żeby czuć stopą, gdzie mam taki, jak powiem, koniec. Więc tutaj są krótkie, więc może za sobą zapałem, przykręcę i będzie dobrze. Dobra, już złapałem dobrze, porządnie, już nie będzie tego problemu. Jeszcze stopka regulowana, z tyłu regulowana jest na takie 2 śruby. Ładna, sprawdza się, jest lekko pochylona. Mam hulajnogę. Mamy tak 2 porty ładowania. Tak jak mówię, ładowarkę dodają 5 amperową i 1,4, więc łącznie 6,4 amper. Ładuje się w parę godzin, no nie wiem dokładnie ile, 6,4, no to myślę, że około 7 godzin, a może więcej. No, około 7 godzin powinna cała od zera się naładować, może 8. I tak to wygląda. Jeszcze Wam pokażę, jak działa klakson. Umarłego może obudzić. A propos wyświetlacza. Tutaj się go włącza. I tak, trzeba wpisać kod PIN, jak chce się z niego skorzystać. Więc myślę, że to jest takie fajne zabezpieczenie. Prędkość pokazuje. Tryb safe, czyli żeby go wyłączyć, trzeba klamkę hamulca nacisnąć. I wtedy się wyłącza safe. Tutaj mamy trip. Tu ile przejechane. Łącznie niby na ile kilometrów starczy bateria, ale tutaj już mogę powiedzieć, że ona starczy na dużo więcej. To jest tylko takie przybliżone. Kreski, 10-stopniowa kreski. Stopniowe, no 10 kresek pokazuje, czyli odpowiednik niby 10%, ale to jest umowne. Wolty, można zmienić to także na procenty. Tutaj pokazane są światła włączone, ale światła mijania. A teraz mamy światła włączone, no można powiedzieć drogowe. No dobra, to ruszamy sobie dalej. Co do trybów jazdy tutaj, mamy opcję ustawienia 3 biegów i 5. Ja sobie będę jeździł na 5 biegach. Nigdy tak nie miałem w żadnej hulajnodze, więc... Ale i tak nie jeżdżę na 5. Tylko po prostu zmieniam tryb Eco. Eco to jest taki tryb, który zdławia hulajnogę do 60 na godzinę i to przyspieszenie jest bardzo takie powolne. Udaje to sinusa, że tak powiem. Ale poza tym Eco jest jeszcze normalny tryb turbo. Znaczy turbo, no po prostu normalny, tam nie ma jakiegoś przyspieszenia turbo, który rzekomo rozpędza tą hulajnogę do 100 na godzinę. I przejdziemy teraz do takich innych parametrów, czyli
sterownik jaki tutaj siedzi. A więc tak, pierwsze Thundery dwójki wychodziły ze sterownikiem 72 V i 45 A i one tam pikowały sobie tam, nie pamiętam do ilu, ale to wychodziły 45 amperowe. Wtedy było 2000 W na koło, natomiast tutaj mamy 2500 W na koło. Czasami niektóre strony nie pokazują dobrze tych informacji, nie aktualizują. Natomiast tutaj, jak otworzyłem ten deck, to sterownik jest 72V i 60 A. Pytanie, czy on jeszcze jakoś tam pikuje. Natomiast jest o 15 A większy niż ten, który był w poprzednich modelach, wersjach tych starszych, które nie miały jeszcze tego wyświetlacza. To niby ma się przełożyć właśnie na te 100 na godzinę. I powiem Wam tak, ja jechałem tą hulajnogą najszybciej, póki co 84 na godzinę, bo zrobiłem sobie przejażdżkę jednodniową, bo to jest, teraz nagrywam 2 dni później to wszystko po unboxingu i powiem Wam tak, sposób przyspieszania tej hulajnogi jest taki, że początkowo ta linia jest taka, że lekko idzie do góry, a przy 60 na godzinę zaczyna ta linia iść nagle do góry, zaczyna tak katapultować. Coś jak pokazywał Jorku w swoim odcinku o rejonie Apaxie, że on tak, że tak powiem, ruszał, przyspieszał, nie tak, że tak dociskał i łamał te nogi, tylko po prostu jechał i nagle katapulta do góry. A ja już się przeraziłem, że tak powiem, tym przyspieszeniem nagłym, zrywem i dalej nie chciałem jechać, poza tym też nie znałem specyfiki tej hulajnogi. Ona nie ma amortyzatora skrętu, więc też nie wiedziałem, czy nie wpadł na jakiś wobbling. Na szczęście nie. Niemniej 84 udało mi się wykręcić. No dobra. Skuszę się na chwilę, żeby to zrobić. Czyli sobie włączymy tutaj najmocniejszy tryb. Drive mode, climbing mode. Nie wiem, czy to się włączyło. Tak. Jestem przekonany, że tego chcę. I przyspieszenie, Boże, na 0. Już się tego boję. Ustawiamy tutaj. O matko, już czuję, że rybie. No dobra. O matko. Ja pierdolę, 50 na godzinę. Właściwie, o matko, 70. Dobra, to wyłączam. Nie jestem na to gotowy. Oj, aż zabiło serducho. Jak to zapierdala. Jeszcze mniej życie jest miłe. O matko. To jest nieporównywalne z niczym innym. Oczywiście, jak ktoś jeździł... Kurwa, ten safe jeszcze. Oczywiście, jak ktoś jeździł już tam Berni, czy jakimiś innymi hulajnogami 72V lub jakimiś takimi potworkami, które mają tam ponad 10 000 W albo coś takiego, no to pewnie dla niego to też było szokujące na początku, później pewnie się przyzwyczaił, ale no powiem Wam tak, koła mielą. Podobno jest coś takiego jeszcze, że jak się raz naciśnie manetkę i drugi raz, to ta hulajnoga dostaje takiego boosta jeszcze dodatkowego. Ale to co zobaczyłem, to mnie już wystarczy mi. To muszę się jeszcze pojeździć troszkę, bo to nie są żarty. To się rozpędza w niecałe jakieś 3 sekundy do 50 km. Gdzie taki Eagle potrzebował, no nie wiem, z 7-8 sekund do 50. To też rwało. Masterka, czy tam tego hulajnogi takie najbardziej popularne, no to też potrzebują około 8-9 sekund do tych 50. A tu około 3 sekund, może nawet 2,5 sekundy. Tylko że wyruszyć na tym jest ciężko, bo koła mielą i tu nie wiem, czy PMT dużo by pomogły. Po prostu by się pewnie zdarły szybko, ale może by pomogły z przyczepnością. Także jak nikt nie jeździł 72, albo inaczej, jak ktoś chce 72, to moim zdaniem powinien najpierw pojeździć na 60,
która też miewa mocnego kopa. I tak jak jeździłem przykładowo Blade'em, może nie wiem, czy był ustawiony najmocniej. Blade też fantastycznie mieli koła, też miał tego kopa, fajne odejście, tam moc była bardzo wyczuwalna. Troszkę mocniejszy był niż Eagle, chociaż Eagle miał ten taki profil, że początkowo rwał i było to takie bardzo przyjemne, satysfakcjonujące uczucie. Tak, Blade miał troszeczkę, że wolniejszy był start, ale później dociskał i się rozpędzał. A tutaj to jest tak, że to po prostu mieli od początku i rwie jak skurwysyn, także 72, 10 000 W, no coś wspaniałego, ale i niebezpiecznego. Gładko 60 na trybie bateria safe, 65, mieć już w ogóle prędkości 70 na godzinę prawie. No idzie jak przecinak i to na połowie mocy. No i nie ma żadnego oblingu. Można się nafutrować. Teraz to już baterii nie muszę oszczędzać. Mogę tyć. The night seems to fade, but the moonlight lingers on. There are wonders for everyone. Oh, the stars shine so bright. Można? Jaki słodziak. Dużo już? No widać. Jaki słodziak. Słyszałem, że 6 lub 7 czerwca ma być jakiś nie tyle zlot, czy jakiś przejazd po Warszawie. Jestem ciekawy właśnie, ile osób przyjedzie. Ja chyba też się zabiorę i nagram jakiś materiał. Zobaczymy, co tam będzie się działo. Generalnie jak ktoś jest z Łodzi i okolic, to zapraszam na grupę na Discordzie elektrycznie chyba Łódź. Zostawię linka i tam się często zbieramy z chłopakami na jakieś tripy, przejazdy w Łodzi i w okolicach. Jak ktoś jest zainteresowany, aby troszkę inaczej pojeździć niż samemu, no to zapraszam. Grupa jest otwarta. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ma gorszą hulajnogę, ktoś lepszą. Po prostu chodzi o to, żeby fajnie pojeździć sobie, pogadać o sprzętach i nie tylko. Ja jestem z tych wstydliwszych osób, ale jakoś przełamałem się i jest spoko. Także polecam grupę na Discordzie, zostawię link. No dobra, jeszcze zrobię ten pierdolny, jeszcze ten climbing mode, przyspieszenie max i zobaczymy, jak to zapierdala. Dobra, tutaj będzie dobrze. O, znam tą trasę, wiem, że tutaj jest git. Bezpiecznie, płasko. Save, znika. Ja pierdolę. Już muszę chyba tak, bo z miejsca... O Jezus! Nie dam rady z miejsca tego, kurwa, opanować. Dobra, pochylę się do przodu. O, jak zapierdala. O Jezus. 8 dych. Nie, no dalej to ja nie mogę. Bo się zadziobię. Nie, to trzeba znaleźć inne miejsce. Skok adrenaliny. No naprawdę mega sprawa. Ja pierdzielę, wyłączam to. I wiecie, tu nie o to chodzi, że ja przy 80 to ja panikuję czy coś. Bo tu nie chodzi o prędkość, bo tylko chodzi o ten start, o to rwanie.
ta hulajnoga zaczyna przyspieszać jeszcze od 60 i to jest po prostu inne uczucie. Inne uczucie niż przy hulajnogach, które gdzieś tam mają ten VMAX 80, 85, bo to czuć, że one po prostu już dobijają do tych 80, a tutaj to po prostu rwie do końca, jeszcze no do setki będzie rwało, no. Chociaż nie mówię, no niektórzy mają, widziałem filmiki, gdzie jechali 110, więc to po prostu jest inne uczucie, no. Chodzi właśnie o to przyspieszenie, że to jest, czuje się, że po prostu pchacie tak mocno, że jestem taki, adrenalina wskakuje. 7 dych na iglu, a na tym to zupełnie co innego. Przynajmniej jak się ma te ustawienia maksymalne. No. Na iglu 7 dych to jest na początku tam trochę rwie. Jest takie fajne wbijanie w fotel. Mocniejsze jest niż na przykład jak ktoś, nie wiem, jeździ masterką. No to w iglu jest mocniejsze wbijanie i mocniejsze przyspieszenie. Ale po prostu no później nadal tak żwawo do tej 70 jedzie, ale to już nie jest to samo co tutaj. Tutaj to po prostu ciągnie po całości. Teraz przejdziemy do oświetlenia. Z tyłu tak to się prezentuje. Piękny wahacz. Jak się hamuje, no daje czadu, nie powiem. Następnie mamy takie piękne światełka w wahaczach. Na boku. Jeszcze raz z przodu na wahaczach. Na dole niebieskie. I jeszcze tutaj takie piękne światełko. No i oczywiście na sztyce. Tak to wygląda z przodu. Jeszcze pokażę, jak lampka działa standardowa w zestawie. Tu się go odpala. No i ma taki promień. No powiedzmy jest po środku taki najmocniejszy punkt. Po bokach takie lekkie odcięcie. No wygląda to bardzo dobrze, z przodu jeszcze to wygląda w ten sposób. I jeszcze mamy tutaj licznik, tak to prezentuje się. Oświetlony guzik. Manetkę dokładnie. Jeszcze po bokach mam taką obrysówkę. Tak samo w tym panelu obrysówka jest taka ładna, niebieska. Jeszcze pokażę kierunkowskazy. Jak wyglądają, czy są widoczne. No widać, bardzo dobrze widać. Z przodu także dobrze to wygląda. A kiedy chcemy światło awaryjne dać, to dajemy tutaj środkowy guzik i tak to mryga. Także widać nas. Tell you how I feel.